Dzień dobry! Witam z mojego rodzinnego Krakowa. Jadę właśnie odebrać na jazdę testową motocykl BMW R1250 RT. Egzemplarz z bieżącego roku 2024. Tak samo jak mój znacznie starszy model R1200 RT pochodzący z 2007 roku, tak i ten, który na mnie czeka, jest to wersja z pełnym możliwym wyposażeniem. Zobaczymy, co się przez te 17 lat zmieniło w tym dość wyjątkowym modelu, a chyba bez większej przesady można tak mówić o RT, że to wyjątkowy lub też, jak kto woli, specyficzny motocykl. Bo pokażcie mi innego turystyka z dwucylindrowym bokserem i to produkowanego z powodzeniem już 46 lat. W 1978 roku, gdy mnie jeszcze nie było na świecie, wyprodukowano pierwszy model RT. Także kawał historii, a zaraz poznamy jej najnowsze oblicze. Najnowsze w momencie nagrywania tego materiału, czyli końcówka sierpnia 2024, bo premiera nowego modelu zbliżała się wielkimi krokami. Podjeżdżam właśnie pod salon BMW Motorrad Dobrzański w Krakowie. Nie wyobrażałem sobie przyjechać tu inaczej niż na swoim RT-ku. Bardzo byłem ciekaw takiej bezpośredniej przesiadki ze starego na nowe, bo późniejszej tej odwrotnej z nowego na stare to z kolei się obawiałem, czy mój staruszek nadal będzie mi się jeszcze podobał po tym jak zostanę oczarowany nową technologią. Ale nie uprzedzajmy faktów. Stoi. To ten. No i dobra, przyswoiłem przed chwilą informację na temat obsługi motocykla w pigułce, takiej bardzo skondensowanej, bo oryginalna instrukcja do tego modelu ma 319 stron. Można ją pobrać w języku polskim ze strony BMW, link zamieszczam w opisie pod filmem dla zainteresowanych. A ja przygotowuję się do jazdy i w drogę. Pierwsze wrażenie? Lekkość. Co ciekawe, nowy RT jest na papierze o 20 kg cięższy od modelu K26, który użytkuję i siadając na niego byłem przekonany, że powiem coś w stylu, że czuć, że to bardziej dojrzały, większy i cięższy motocykl. A tu ogromne zdziwienie, bo wrażenie jest odwrotne, jakbym siedział na lżejszym, nawet nieco zgrabniejszym i bardziej sportowym sprzęcie. Poprosiłem też o założenie tylko centralnego kufra, bo w takiej konfiguracji przyjechałem tu swoim i tak też jeżdżę na krótsze dystanse. No, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, jak udało się ukryć te dodatkowe kilogramy, także już na starcie jest dobrze. Przejechałem pierwsze kilometry i już nie mam wątpliwości, że jest to 100% RT. Tyle lat różnicy, a ja czuję się tu jak u siebie. Taka sama wygodna pozycja za kierownicą. Motocykl jest komfortowy, a jednocześnie bardzo podatny na polecenia kierowcy. Ergonomia świetna, wiele przycisków o takich samych funkcjach znajduje się w takich samych lub podobnych miejscach. Brzmienie silnika i jego chęć do oddawania mocy już od najniższych obrotów typowa dla boksera o adekwatnej pojemności. No nie czuję jakiegoś szoku po przesiadce czy też potrzeby oswajania się z nowym motocyklem. I bardzo mnie to cieszy, że czuć tu wyraźne DNA starszego brata. Żeby była jasność co do tego filmu, to nie będzie jakiś wnikliwy, długodystansowy test, a raczej pierwsza randka. Będzie to po prostu moja subiektywna opinia w odniesieniu do modelu K26, który jest moim prywatnym motocyklem. Bo byłbym chyba najbardziej spóźnionym youtuberem, który testuje motocykl w roku, w którym kończy się jego produkcja i który niebawem zniknie z konfiguratora BMW zastąpiony najnowszym modelem R1300 RT. Ale na rynku wtórnym dopiero zaczyna on święcić swoje triumfy i będzie tam pożądanym turystykiem jeszcze przez długie lata. Nie jest to też żaden materiał sponsorowany, to ja poszedłem do salonu BMW Dobrzański i zapytałem wprost, czy mogę dostać ten model na jazdę testową i nagrać o nim materiał. Bez problemu otrzymałem go na cały dzień, za co bardzo dziękuję. Zamierzam zabrać go na drogi, które sam najbardziej lubię i którymi najczęściej jeżdżę, czyli będą to takie bardziej lokalne i kręte odcinki. Po wyjeździe z Krakowa przejadę jedną z najatrakcyjniejszych podkrakowskich dróg, biegnącą przez Ojcowski Park Narodowy. Później polecę na Pilicę i Ogrodzieniec, ponownie przejadę przez Ojców, robiąc przerwę na obiad i wrócę do Krakowa.
Postaram się bardziej skupić na wrażeniach z jazdy, trochę mniej na omawianiu całego wyposażenia. Tego typu materiałów jest już na YouTubie sporo. Można też sobie pobrać wspomnianą już darmową instrukcję obsługi dla tego modelu i tam znajdziecie przejrzysty opis każdej funkcji w obszernym menu całego systemu i każdego przycisku, a zapewniam Was, jest to lektura na kilka dobrych godzin. Link do instrukcji, jak i mojej dzisiejszej trasy, przypominam, znajdziecie w opisie pod filmem. Ja opuściłem już Kraków. Zanim pośmigamy po zakrętach, to jeszcze kilka słów o pierwszych wrażeniach. Tak jak już mówiłem, motocykl, mimo że cięższy od K26, to wydaje się lżejszy. Mowa tu o niskich prędkościach manewrowych, bo gdy już jedziemy szybciej, to różnica tych 20 kg znika. Kolejna sprawa to praca sprzęgła. U mnie tak samo jak i tutaj sprzęgło jest hydrauliczne i absolutnie nie powiedziałbym, że chodzi ciężko. Jest komfortowe, ale w tym modelu działa tak lekko, jakby to było jakieś rozwiązanie typu by-wire. Zupełnie jakby mechanizm klamki składał się z niewielkiej sprężynki i potencjometru. Naprawdę bajka, bo działa super lekko, a przy tym jest bardzo dobrze wyczuwalne i dozowalne. Ta lekkość działania w niczym nie przeszkadza. Skrzynia biegów działa bardzo dobrze, jest tu też quick shifter działający w górę i w dół. W BMW nazywa się to zmieniacz biegów Pro. O tym porozmawiamy później. To, co bardzo mi się podoba również jako użytkownikowi samochodu tej marki, to pokrętło przy kierownicy do poruszania się po całym, dość rozbudowanym systemie. Jest to zrobione na wzór pokrętła iDrive, które mam w aucie. Wprawdzie to motocyklowe pokrętło pojawiło się już w modelu K26 po liftingu, ale dopiero w tak zaawansowanym systemie docenia się jego obecność. Obracając nim przemieszczamy się po menu lub sterujemy głośnością zestawu audio. Popychając w prawo zatwierdzamy lub przełączamy poszczególne sekcje, a w lewo wycofujemy się lub wyzwalamy funkcje zgodnie z tym, co pokazane jest w danym momencie na ekranie. Jest to super wygodne i bardzo intuicyjne, choć przyznam szczerze, że tutaj w motocyklu kilka razy się pogubiłem, ale myślę, że jest to tylko kwestia czasu i przyzwyczajenia. Tak samo jak i u mnie, a nawet w jeszcze starszych modelach RT, tak i tu możemy sobie posłuchać radia podczas jazdy, albo muzyki z Bluetooth. Gra to bardzo dobrze jak na warunki motocyklowe, mimo kasku wyraźnie wszystko słychać, a jest to przede wszystkim zasługa dużej szyby i wyeliminowanych tym samym szumów powietrza. Generalnie jest tu dużo bajerów i nowinek technologicznych, z których każda w odpowiednim czasie i warunkach znajdzie zastosowanie. Bo na przykład mając radio nie musisz go słuchać bez przerwy, ale przychodzi taki moment, że luzujesz nadgarstek prawej dłoni, suniesz sobie bez pośpiechu gdzieś w Alpach i włączasz sobie lokalne radio, delektując się włoską muzyką. Tak samo podgrzewanych manetek i siedzeń nie używa się cały czas, ale przychodzą takie momenty, gdy okazują się zbawienne. Ja wiem, że ci wszyscy ortodoksi, co uważają, że motocykl ma być surowy, prosty i mechaniczny do bólu, gardzą takimi sprzętami i nie mogą wytrzymać, by nie wyrazić tego w komentarzach. Ale ja tam lubię wygodę. Tak samo, gdy wrócę już do domu z tej przejażdżki, to wolę ubrania włożyć do pralki niż prać w rzece. Włączyłem sobie właśnie aktywny tempomat, który utrzymuje prędkość za pojazdem poprzedzającym. To jedna z tych nowinek właśnie. BMW wprowadziło to opcjonalne wyposażenie w 2020 roku, a model RT był pierwszym motocyklem seryjnym posiadającym tempomat z radarem. Czegoś takiego brakuje mi w moim staruszku. Ja tempomatu używam często w terenach zabudowanych. Blokuję sobie bezpieczną prędkość i nie muszę skupiać się na jej kontrolowaniu, ale problem pojawia się, gdy przede mną podąża jakiś pojazd z nieregularną prędkością. Aktywny tempomat sprawdza się w takich sytuacjach idealnie. Nawet wykrywa motocykle, gdy jedziemy w grupie. Podoba mi się też sposób dezaktywacji. Niekoniecznie musimy naciskać hamulec lub na dłużej sprzęgło. Wystarczy manetkę gazu przekręcić odrobinę w odwrotnym kierunku, tak jakby od siebie. Proste, wygodne i płynne w działaniu. To, do czego ciężko było mi się przyzwyczaić przez pierwsze kilometry, to standardowy przycisk obsługi kierunkowskazów. Tak się przyzwyczaiłem do tych w moim motocyklu, bo tam kierunkowskazy obsługuje się 3 przyciskami, że kilka razy zdarzyło mi się zatrąbić, gdy chciałem zmienić pas.
Szkoda, że BMW w pewnym momencie zrezygnowało z tego rozwiązania, które stosowało przez wiele lat, bo w mojej ocenie, gdy się już przyzwyczaimy, to jest wygodniejsze i szybsze w obsłudze. Choć na początku myślałem, że to niepotrzebne udziwnienie, to szybko jednak zmieniłem zdanie. Wystarczy dosłownie musnąć przycisk, który jest tuż obok i kierunkowskaz załączony. Tutaj jest standardowo, do tego pomiędzy uchwytem, gdzie trzymamy dłoń, a przyciskiem znajduje się pokrętło sterowania, więc musimy kciukiem sięgnąć znacznie dalej. Ale za to w tym modelu jest dużo lepsza widoczność w lusterkach. U mnie jest przeciętna, mimo że jest to podobne rozwiązanie, ale tutaj jest o niebo lepiej. Myślę, że to dlatego, że przesunięto lusterka nieco w przód względem kierowcy. W ogóle to kokpit bardzo mi się podoba i tak, też uważam, że klasyczne wskazówki wyglądają przepięknie, ale jednak prędkość z wyświetlacza jest łatwiejsza do odczytania, zwłaszcza przy szybszej jeździe. Do tego tak duży wyświetlacz daje ogromną przestrzeń do wyświetlania różnych informacji, gdzie w moim RTK-u muszę przełączać się pomiędzy poszczególnymi wskazaniami, takimi jak temperatura otoczenia, zasięg czy średnie spalanie, bo na stałe mogę mieć wybrany tylko jeden z parametrów, a tutaj to wszystko mam podane jednocześnie. Wprawdzie w bezpośrednim słońcu czytelność tego wyświetlacza spada, ale nie na tyle, by stanowiło to dla mnie jakiś większy problem, po prostu traci na kontraście. Fajną opcją jest możliwość wyświetlania mapy i nawigowania do celu. Do tego potrzebny jest smartfon lub iPhone, który musimy połączyć bezprzewodowo z motocyklem. Szkoda tylko, że trzeba mieć do tego specjalną aplikację BMW, a nie jest to prosty Android Auto lub CarPlay, gdzie moglibyśmy użyć dowolnej aplikacji nawigacyjnej. A propos nawigacji, to udało mi się pożyczyć uchwyt na telefon, który przymocowałem do kierownicy. Co ciekawe, nie byłoby to możliwe, gdyby nie opcjonalna rurowa kierownica. Wymagała ona dopłaty ponad 1000 zł, bo standardowo RT posiadał taką kierownicę. Moim zdaniem ta seryjna jest ładniejsza, ale ta rurowa oczywiście bardziej praktyczna. W K26 takiego wyboru nie było. Szkoda tylko, że inna kierownica wymaga dopłaty, bo co na duży plus, to dopłaty nie wymaga wyższa szyba turystyczna lub niższa sportowa. Tak samo z siedziskiem. Oprócz standardowego możemy bez dopłaty wybrać niższe lub wyższe siedzisko, by dopasować do swojego wzrostu. Ponadto wysokość siedzenia można też w prosty sposób regulować w niewielkim zakresie już na motocyklu. Taka regulacja jest też w moim modelu. A jak się jeździ nowym RT? No co tu dużo mówić, jeździ się zajebiście. Oczywiście moc i moment obrotowy tego silnika już na papierze były większe niż u mnie, ale odczuwalnie jest to naprawdę duży przeskok. Pięknie odchodzi po odkręceniu manetki i robi to z lekkością. Stary dobry olejak w K26, co zresztą jest domeną tych bokserów, ma bardzo mocny dół. Jest to coś, za co uwielbiam te silniki. To, że nie trzeba jakoś specjalnie redukować czy utrzymywać wysokiej prędkości obrotowej. Ale to, co jest tutaj, to już w ogóle kosmos, jak ten motocykl odjeżdża z niskich obrotów. Mam wrażenie, że robiłby to tak samo żwawo, ciągnąc przyczepę z gruzem. No czuć tu nie tylko moc, ale przede wszystkim soczyste newtonometry. To m.in. zasługa systemu ShiftCam, który zagościł w tych silnikach już w 2018 roku. Dla niewtajemniczonych jest to system zmiennych faz rozrządu w wykonaniu BMW, czyli wałki rozrządu zaopatrzono po dwa zestawy krzywek. W zależności od zapotrzebowania odpowiedni siłownik przesuwa wałek, dobierając właściwy zestaw krzywek dla dłuższego lub krótszego otwarcia zaworów. To tak w uproszczeniu, ale to, co najbardziej interesuje użytkownika, to co on z tego będzie miał. A jak podaje BMW, rezultatem jest większa moc, szczególnie w dolnym zakresie prędkości obrotowej silnika, zwiększona efektywność energetyczna i obniżone zużycie paliwa. Silnik ten, podobnie jak w modelu K26, nie jest montowany tylko w RTK-ach. Napędza również słynne GS-y, modele R czy też RS. A zresztą sami zobaczcie, jak pięknie przyspiesza przy kręceniu zaledwie w okolice 5-6 tysięcy obrotów. Warto poruszyć jeszcze jedną z takich podstawowych kwestii jak oznaczenie modelowe. Model z 2024 roku, którym jadę teraz, nosi oznaczenie kodowe K52 i sprzedawany był od 2020 roku. Ale ten oferowany już w 2014 roku to też K52.
O co chodzi? To jest dla wielu zagadką. Dla niektórych obecny model jest zupełnie nowym modelem, a dla innych to drugi lifting modelu zaprezentowanego w 2014. Drugi, bo pomiędzy też zaszła dość istotna zmiana. Spójrzmy na to szerzej. To jest model K26, który ja użytkuję. W 2010 roku przeprowadzono jego lifting, w którym odświeżono nieco wygląd i wprowadzono kilka zmian w silniku. Pozostał stary dobry bokser chłodzony olejem i powietrzem ze skrzynią biegów umieszczoną za silnikiem i z napędem Cardana znajdującym się po prawej stronie. Następnie w 2014 roku pojawia się model K52 i również jest to R1200RT. Ale tutaj zaszło wiele zmian konstrukcyjnych względem poprzednika i wyznaczyły one kierunek, w jakim RT podąża do tej pory. Przede wszystkim zakończyła się wtedy era olejaków. Nowy model, mimo że dostał silnik o takiej samej pojemności jak poprzednik, to dysponował większą mocą, a jednostka napędowa rozbudowana została o dodatkowy układ chłodzenia cieczą. Tutaj rozpoczęła się era tzw. wodniaków. Ponadto skrzynia biegów z suchym sprzęgłem z poprzednich modeli, będąca rozwiązaniem przypominającym te znane z samochodów, została zastąpiona typowo motocyklową konstrukcją ze sprzęgłem mokrym, a napęd Cardana przeniesiono na lewą stronę i tak zostało do tej pory. Następnie w 2018 roku pojawił się nowy silnik o większej pojemności z systemem ShiftCam i oznaczenie modelu zmieniono na R1250RT, ale kod modelowy pozostał ten sam – K52. Zmiana ta traktowana jest jako mechaniczny lifting modelu, tak naprawdę poza silnikiem niewiele się tu zmieniło, dosłownie jakieś detale nie do wychwycenia dla laika. Modele te na pierwszy rzut oka można odróżnić po emblemacie bocznym, tu mamy R1200RT, a tu 1250RT. Ponadto nowy silnik posiada przeprojektowane pokrywy zaworów i dodatkowe osłony w dolnej części. I to właściwie są największe zmiany wizualne. Większe różnice odczuwalne były w jeździe, większa moc, moment obrotowy i jeszcze lepsza elastyczność. Następnie na rok 2020 BMW prezentuje nową odsłonę R1250RT z wielkim tabletem, który zastępuje tradycyjny zestaw wskaźników. Dokładnie takim modelem jadę teraz. Wydaje się, że to zupełnie nowy motocykl, ale jest to taki sam silnik z systemem ShiftCam jak w poprzedniku. Oznaczenie kodowe modelu również nie uległo zmianie, to nadal K52. Zmianom natomiast poddano wygląd motocykla, ale wiele elementów pozostało takich samych. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to nowy reflektor w technologii LED oraz wspomniany wyświetlacz. Zauważyć też można przeprojektowany przedni błotnik. Ale jak to się mówi, liczy się wnętrze, a pod zgrabną obudowę upchnięto wiele nowinek technicznych. Czy możemy mówić o tym, że to zupełnie nowy motocykl? Jeśli porównać z pierwszą wersją K52, to myślę, że zmiany są duże, począwszy od silnika aż po wygląd. Jednak wiele elementów pozostało wspólnych, więc zdania są podzielone. Dla niektórych to drugi lifting modelu, tym razem wizualny, dla innych zupełnie nowy sprzęt. Chciałem to nieco rozjaśnić, bo w internecie wielokrotnie trafiałem na spór na ten temat. Mi tam wystarczy, że jadę naprawdę fantastycznie wykonanym motocyklem, a czy ktoś go uważa za nowy model czy lifting poprzednika, to tak naprawdę bez znaczenia. Mijam właśnie ruiny zamku Pilcza w Smoleniu i zaraz zjadę na szutrową drogę, żeby zrobić kilka ujęć z drona i pokazać wam trochę bliżej naszego głównego bohatera. Później przejdziemy też przez konfigurator, żeby zobaczyć, ile trzeba wydać na taki nowy, dobrze dopasiony sprzęcior. Na takiej nawierzchni różnica pomiędzy najnowszym zawieszeniem ESA a tym pierwszej generacji, które mam u siebie, jest od razu wyczuwalna. Tutaj zakres pomiędzy trybem Sport a Komfort jest dużo większy. Motocykl bardzo ładnie połyka takie nierówności. Automatycznie adaptuje się do nawierzchni, zmieniając charakterystykę tłumienia amortyzatorów oraz również automatycznie do obciążenia motocykla, czyli tak zwany naciąg wstępny sprężyny tylnej. W moim motocyklu sam muszę przyciskiem wybrać jeden z trzech trybów tłumienia lub przytrzymać dłużej, zmieniając naciąg sprężyny odpowiednio do załadunku w zależności czy jadę sam, czy z bagażem i z pasażerem. Co i tak jest bardzo komfortowe w porównaniu z tradycyjnym zawieszeniem, gdzie trzeba regulacji dokonać ręcznie. Ale tutaj nie dość, że może to działać w sposób automatyczny, to jeszcze różnica pomiędzy sportową a komfortową charakterystyką amortyzatorów jest znacznie wyraźniejsza. Oczywiście możemy też w każdej chwili przełączyć na tryb Dynamic, wtedy zawieszenie pozostaje utwardzone, a reakcja na gaz jest szybsza. Również systemy bezpieczeństwa reagują wtedy z opóźnieniem.
No i dla ścisłości, tu oczywiście mamy rozwiązanie typowe dla sporej części jednośladów BMW, czyli zawieszenie telelever i paralever. Przesiadając się ze starszego modelu RTS właśnie z tego typu zawieszeniem, od razu bardzo dobrze czułem ten motocykl. Tak jak powiedziałem na początku, jak w domu. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się nieco więcej, jak działa zawieszenie o takiej konstrukcji oraz poznać bliżej starszy model, który użytkuję, to zapraszam do tego filmu. Link wyświetla się właśnie w prawym górnym rogu. Znajdziecie go również w opisie pod filmem. Przy okazji mijam kolejne ruiny, te już trochę większe, to odrestaurowane mury zamku Ogrodzieniec z XIII wieku. Osłona przed wiatrem jest tutaj tak samo świetna jak w moim modelu. Oczywiście szyba jest regulowana elektrycznie, co jest charakterystycznym elementem wyposażenia RTK-ów już od prawie 30 lat. Bo taka szyba sterowana z przycisku, jak i radio, były dostępne już w modelu R1100RT, produkowanym od 1995 roku. Oczywiście był też ABS, podgrzewane manetki i inne dodatki. Na przestrzeni lat lista wyposażenia rosła chyba szybciej niż dług Grecji w tamtym czasie, a finalnie mamy tu dostępne bajery, których na próżno szukać w większości samochodów. A mimo to RT jest nadal jednym z najlżejszych motocykli w swojej klasie. To, co dla mnie świadczy o produkcie premium, to również dbałość o detale, takie, o których głośno się nie mówi, a które bardzo doceniam. Spójrzcie na ten kufer centralny. Niby kufer jak kufer, ale posiada wbudowane dodatkowe duże światło stop, siłowniki, które po otwarciu unoszą pokrywę niczym klapę bagażnika w samochodzie. Do tego w środku zapala się światełko oświetlające jego wnętrze, co na pewno przyda się w nocy, a jakby tego wszystkiego było mało, to posiada on centralny zamek. Centralny zamek posiadają również dwa małe schowki z przodu. Ten z prawej strony wyposażony jest w gniazdo USB oraz ładowarkę indukcyjną dla telefonu oraz wentylator, by telefon podczas ładowania się nie przegrzewał. Wprawdzie nie zmieści się tam zbyt duży smartfon, ale te mniejsze tak. Centralny zamek obejmuje też wlew paliwa, a wszystko to możemy zamknąć lub otworzyć jednocześnie jednym przyciskiem na kierownicy. Tego też nie ma w K26, a jest to bardzo wygodne. Do tego mamy tutaj również system bezkluczykowy. Kluczyk wystarczy mieć przy sobie, np. w kieszeni. Jedynie kufry boczne, których ja akurat nie mam teraz założonych, trzeba zamykać ręcznie. Centralny zamek dla kufrów bocznych dostępny jest w większym turystyku K1600. Doceniam też 4 programowalne przyciski skrótów. To dla mnie kolejne rozwiązanie zaczerpnięte z samochodów tej marki. BMW od 2007 roku stosuje w swoich autach takie numerowane klawisze, pod którymi można zaprogramować dowolny skrót do jakiejś funkcji w menu, czy też przypisać dowolny numer z książki telefonicznej, a nie tylko stacje radiowe, jakby się mogło wydawać. Tak samo tutaj w motocyklu możemy ustawić sobie podgrzewanie siedzenia, nawigację, radio, reset wskazań komputera itd. i załączać je jednym naciśnięciem, a nie przeklikiwać się przez menu. I tak samo jak w aucie, jeśli delikatnie naciśniemy palcem, to na ekranie wyświetli się informacja, co mamy zaprogramowane pod danym przyciskiem, gdybyśmy sobie zapomnieli, a dopiero normalne, głębokie wciśnięcie przycisku spowoduje aktywację tej funkcji. Ale pomimo tej całej technologii, tutaj też, podobnie jak w moim RTK-u, nie ominą nas pewne czynności. Uwielbiam to w RTK-ach, że zapewniają świetny komfort, rozpieszczają dodatkowym wyposażeniem znanym głównie z olbrzymów typu BMW K1600 czy Honda Goldwing. Można nimi dzień w dzień nawijać setki kilometrów bez żadnego zmęczenia, a przy tym fantastycznie się prowadzą, niczym dużo mniejsze maszyny. Tymi motocyklami chce się zjeżdżać z głównych dróg i połykać zakręty w każdych ilościach. To nie są ciężkie kloce, które szybko zmęczą Cię na ciasnych serpentynach i stromych podjazdach. One akurat to uwielbiają. Jest to doskonałe połączenie komfortu i frajdy z jazdy. Jedyne, co może stanowić dla niektórych przeszkodę przed wyborem RTK czy też GS-a, bo to te same jednostki napędowe, to dźwięk tego silnika dwucylindrowego boksera. A jak wypada ten w porównaniu ze starszym olejakiem?
Jak już wspominałem w filmie o K26, dla mnie dźwięk Boxera jest neutralny, nie przeszkadza mi, a nawet mogę powiedzieć, że go lubię. Dla mnie najpiękniejszym motocyklowym brzmieniem pozostają niezmiennie silniki V2 z lekko dłubniętymi wydechami, no ale nie można mieć wszystkiego. A jak oceniam brzmienie nowego RT? Jeśli chodzi o sam dźwięk dobiegający z silnika, to poziom akustycznej przyjemności jest porównywalny z K26. W niektórych zakresach obrotu ten podoba mi się bardziej, w niektórych mniej. Na przykład praca na wolnych obrotach tutaj jest jakaś taka twardsza. Ale w K26 za to dochodzą charakterystyczne odgłosy ze skrzyni biegów, gdy napęd nie jest obciążony. Czyli postój na wolnych obrotach lub niskie prędkości manewrowe. Tutaj takich odgłosów nie ma, to oczywiście na plus. Ale największą różnicę pomiędzy starym a nowym RT robi układ wydechowy. Tutaj, tak samo jak i u mnie, jest on seryjny, ale jak on dobrze brzmi, zwłaszcza gdy porządnie odkręcamy manetkę. Ten wydech jest najlepszym dopełnieniem tego układu napędowego, sprawia, że chcę słuchać tego dźwięku z przyjemnością i oczywiście nie jest to najwyższy poziom akustycznych doznań, bo to wiele motocykli potrafi lepiej, ale jak dla mnie jest naprawdę dobrze. Jeśli z Boxerem w starszych BM-kach się nie polubiłeś, to tu za sprawą tego właśnie układu wydechowego i braku odgłosów ze skrzyni jest na to szansa. Nagranie w ogóle tego nie oddaje, jest to wyraźny, przyjemny pomruk, który subtelnie dodaje sportowego charakteru, ale absolutnie nie męczy. Nie wiem jak brzmi opcjonalnie dostępny Akrapowicz, ale ten seryjny tak mnie zadowala, że nie mam w ogóle ciśnienia, żeby testować wersję z akrapem. Serio. Gdy kupiłem swojego K26, to chciałem coś poeksperymentować z dźwiękiem. Kupiłem nowy tłumik Dominatora i tak, wiem, że nie jest to jakaś wysoka półka, ale była to wersja z homologacją drogową posiadająca 3 stopnie regulacji głośności za sprawą dołączonych dB killerów. I w żadnej konfiguracji mi się nie podobało. Było jakoś tak za głośno, nie pasowało mi to do turystyka i zwróciłem po pierwszym dniu. Ale tutaj jest bajka, do tego większa moc sprawia, że tym motocyklem chce się odkręcać na wyjściu z każdego zakrętu. Ja właśnie ponownie pokonuję krętą drogę przez Ojcowski Park Narodowy. Motocykl spisuje się tutaj bardzo podobnie jak K26. Nie czuję, by nowszy model kładł się w zakręty jakoś lepiej, czy pozwalał pokonywać je jeszcze szybciej, bo po prostu poprzednik już robił to świetnie. Na dobrych drogach bez problemu zamykam opony moim staruszkiem i tym na pewno też bym zamknął. Obydwa RT-ki mają dość krótki rozstaw kół, co sprzyja zwinności. Długość motocykli jest bardzo podobna, więc obstawiam, że tak samo jest z rozstawem. Tutaj wprawdzie mamy nowocześniejsze zawieszenie, ale znowu jest te 20 kg masy więcej, którą świetnie tu ukryto, ale jednak fizyka nakłada pewne ograniczenia. Oczywiście po serii zakrętów nowy RT zostawi w tyle starszego brata, bo na wyjściu z każdego będzie mu odjeżdżał za sprawą większej mocy, to oczywiste. Hamulce zarówno w moim, jak i w tym są rewelacyjne, dozowalność świetna i jak dla mnie właściwie identyczna. Nie trzeba jakiejś większej siły wkładać w ściskanie klamki, a czuć jak opony wgryzają się w asfalt. Hamowanie klamką hamulca przedniego, tak samo jak w moim K26, tutaj również automatycznie załącza hamulec tylny. Oczywiście mówię tu o suchym asfalcie i warunkach drogowych, gdzie nie jeździ się na granicy przyczepności, bo jeśli zabrałbym obydwa motocykle na tor, to może okaże się jednak, że nowy RT pokona zakręt szybciej i szybciej też zahamuje. Tego nie wiem. Nie mówię tu absolutnie o profesjonalnych pomiarach, tylko o moich odczuciach. A na mokrej nawierzchni, zwłaszcza w zakrętach, to nawet nie śmiem polemizować z tym, że nowy RT będzie lepszy i bezpieczniejszy. W K26 jest zwykły ABS, tu jest nowy system ABS Pro, który na pewno reaguje szybciej, a także dostosowuje się do przechyłu motocykla podczas pokonywania zakrętów itd. Tak samo z kontrolą trakcji. W K26 jest prosty system zapobiegający obracaniu się tylnego koła szybciej od przedniego i raczej nie ma co porównywać z tym tutaj. Czy wyprzedzam, czy po prostu przyspieszam dla przyjemności, to zauważam, że w ogóle nie ma potrzeby zbliżać się do czerwonego pola. Tu nie trzeba czekać na moc, czy przesadnie redukować. Jest ona, jakby to powiedzieli sprzedawcy Rolls-Royce'a, wystarczająca.
tym miejscu planowałem zrobić przerwę na obiad. To dość popularna wśród motocyklistów miejscówka, ale niestety zamknięta. A sprawdzałem wcześniej godzinę otwarcia na wizytówce Google i tam było napisane co innego. Szkoda, bo chciałem sobie zjeść, oddając się kontemplacji RTK na tle ojcowskich skał i zieleni. No trudno, jedziemy dalej, a ja opowiem o tym, jak działa Quickshifter, który od początku produkcji modelu K52 występował jako wyposażenie opcjonalne, a którego w starszym modelu K26 nie oferowano wcale i jest to coś, czego mi brakuje. Mimo że umiem i często zmieniam biegi bez użycia sprzęgła, to jednak Quickshifter robi robotę, gdy możemy po prostu trzymać gaz odwinięty na maksa i tylko ładować stopą kolejne biegi. W K26 zmiany biegów w górę bez użycia sprzęgła nie są trudne, ale w dół robię to znacznie rzadziej. Płynna redukcja wymaga odpowiedniej prędkości obrotowej, albo przynajmniej ja nie zawsze umiem to zrobić bez szarpnięcia. Za to tutaj redukowanie w dół to bajka. Niestety w górę nie działa już tak idealnie. Po pierwsze mamy tu duży dwucylindrowy motor, więc nie ma co oczekiwać, że Quickshifter będzie przełączał biegi niewyczuwalnie jak w rzędowej czwórce. Ale im bardziej dajemy w palnik, tym działa lepiej. Najlepiej przy wyższej prędkości obrotowej z otwartymi na maksa przepustnicami. Gdy jedziemy spokojniej, to już każdą zmianę biegów w górę czuć dużo bardziej, ale bardzo łatwo to szarpnięcie wyeliminować. Wystarczy delikatnie odpuścić gaz na ułamek sekundy przy zmianie biegów i jest ok. Natomiast redukcje to inna bajka. Tutaj już Quickshifter działa genialnie. Wystarczy, że trzymamy zamknięty gaz i możemy zbijać biegi w dół niczym się nie przejmując. Za każdym razem wchodzą elegancko. Nawet z 2 na 1 jest wyjątkowo przyjemnie. Zanim zwrócę motocykl, podjeżdżam jeszcze na stację, by uzupełnić paliwo. To była udana pierwsza randka. Absolutnie się nie rozczarowałem. To nie tak jak często na Tinderze, że opis i zdjęcia budują oczekiwanie, a później przychodzi rozczarowanie. Tutaj nie, już po kilkunastu minutach miałem ochotę przedstawić kolegom i z przyjemnością zapłaciłem rachunek za benzynę, którą wypiła. Komputer pokazał mi spalanie 5,9 litra na 100 km, ale tym nie ma się co sugerować. O spalanie lepiej zapytać kogoś, kto użytkuje taki motocykl na co dzień. A i tak będzie to zależało od kilku czynników, jak styl jazdy, czy jest to jazda solo, czy z pasażerem i tak dalej. Generalnie te boksery palą relatywnie mało jak na swoją pojemność i gabaryty motocykla. Powiedziałem na początku, że egzemplarz, który dostałem, to full opcja. No prawie, bo jest to full opcja, jeśli chodzi o wszystkie dostępne gadżety elektroniczne, ale można by tu jeszcze dorzucić droższy lakier, różne dodatki stylizacyjne, jakieś frezowane klamki i tak dalej. Nie ma też dodatkowych halogenów przeciwmgielnych montowanych przed cylindrami. Także chodźmy na chwilę do konfiguratora i zobaczmy, ile wyniesie taka najdroższa możliwa wersja, żeby było czuć pieniądz już z daleka. Cena podstawowego modelu R1250 RT w 2024 roku to, jak widać, niecałe 97 000 złotych brutto. W tej cenie otrzymujemy m.in. ABS Pro, kontrolę trakcji, tempomat z funkcją hamowania, ale bez radaru, reflektory LED, system HSC, czyli system zapobiegający staczaniu się motocykla przy ruszaniu pod górę, ale za całą resztę to już trzeba będzie dopłacić. Cena ta obejmuje też tylko kolor podstawowy, biały. Tak w ogóle szkoda, że są tylko 4 lakiery do wyboru. Ja chętnie zobaczyłbym tu jakiś odcień srebrnego lub jasny szary, bo wolę takie praktyczne kolory, na których kurzu nie widać. Ale teraz bierzemy ten najdroższy za ponad 9 klocków. Idąc dalej, wybieramy dodatki stylizacyjne spośród kilku wariantów. Dodajemy pakiet Comfort, pakiet Dynamic, akcesoryjną pikowaną kanapę, opcjonalne wzory felg. Poniżej wiele opcji wskoczyło nam z automatu wraz z wyborem odpowiednich pakietów, ale jest jeszcze kilka opcji do dołożenia. Tu warto pochylić się nad opcjonalnymi światłami adaptacyjnymi. Nie miałem warunków na przetestowanie, bo jeździłem w dzień, ale podobno działają świetnie, dostosowując się do kąta pochylenia motocykla, kierując wiązkę światła w stronę, w którą podążamy będąc w zakręcie.
tym momencie doposażyliśmy już motocykl na łączną kwotę ponad 153 tysiące złotych, ale możemy jeszcze dołożyć jakieś dodatkowe, przedłużone pakiety serwisowe i naprawcze i kończymy z kwotą niecałych 163 tysięcy złotych. Myślisz, że to dużo? To patrz na cenę M1000RR w pełnej opcji z karbonami. A teraz na Transcontinentala R18 z dwucylindrowym bokserem za prawie 200 koła. I spójrz ponownie na cenę RTK, od razu wydaje się przyjemniejsza. Zresztą mało kto zaznacza te wszystkie opcje, ja na przykład zrezygnowałbym z tych wszystkich dodatków wizualnych i drogiego lakieru. Ale cena może być jeszcze atrakcyjniejsza, jeśli uda się trafić jakąś wyprzedaż rocznika, czy też demówek po sezonie. O to już musicie pytać w Motorrad Dobrzański osobiście. Polecam pana Tomka, którego niektórzy z was mogą kojarzyć z krótkich filmów na Instagramie salonu. Zapraszam, by tam zaglądnąć i obserwować. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Ja właśnie parkuję motocykl. Zanim przejdziemy do podsumowania, to muszę też zadbać o swoje instagramowe konto. Robię kilka fotek, na których można zobaczyć, jak wygląda 17 lat różnicy w turystyce motocyklowej sygnowanej skrótem RT. A fotki te znajdziecie na moim profilu, do którego obserwowania również zapraszam. Pod salonem spotkałem motocyklistę, zadowolonego użytkownika nowego RT, także pozdrawiam raz jeszcze, fajnie się rozmawiało. I jeszcze raz dziękuję BMW Motorrad Dobrzański za udostępnienie motocykla i fajną atmosferę. A teraz czas na moment, którego bardzo się obawiałem. Czy mój poczciwy K26 nadal będzie mi się podobał bezpośrednio po przesiadce, bo w końcu do lepszego człowiek szybko się przyzwyczaja. Na szczęście tak, poza tym, że czuć przepaść w wyglądzie kokpitu, to jedzie mi się tak samo dobrze. Mimo że ma już nawinięte te ponad 122 tysiące kilometrów, a demówka, którą jeździłem, miała dopiero 8 tysięcy. To dowód na to, że BMW już wtedy zrobiło świetny motocykl. Nowy RT to taki K26, tyle że prawie wszystko robi jeszcze lepiej. Lepiej przyspiesza, umożliwia szybszą zmianę biegów, lepiej brzmi przy odkręcaniu, ma lepsze światła, doskonalsze systemy bezpieczeństwa, szereg rozwiązań i smaczków, których w K26 nie ma, a które sprawiają, że użytkowanie go jest jeszcze przyjemniejsze i tak dalej. A gdy znajdzie się coś, czego nie robi lepiej, to robi to tak samo dobrze. Zapewnia tak samo dobrą pozycję za kierownicą, tak samo dobrą ochronę przed wiatrem, zakręty pokonuje z taką samą lekkością, a to było coś, czego się obawiałem, bo motocykle, podobnie jak auta, lubią rosnąć z każdą generacją. Przeciskanie się pomiędzy samochodami w korku również jest tak samo przyjemne za sprawą nisko położonego środka ciężkości typowego dla bokserów. Oczywiście to nie jest miejski motocykl i nie w każdą szczelinę się zmieści, ale balansowanie nim jest łatwe i przyjemne. Jeśli miałbym wskazać, co można poprawić w nowym modelu, to brzmienie na wolnych obrotach. Może nie przeszkadzało mi jakoś bardzo, ale praca silnika jest taka trochę twarda i za każdym razem, gdy się zatrzymywałem na światłach, zwracałem na to uwagę. Później, gdy jedziemy, to jak już mówiłem, bajka, brzmi bardzo dobrze. Szkoda, że nie ma Android Auto lub CarPlay, byłoby to bardziej wszechstronne niż instalowanie dodatkowej aplikacji nawigacyjnej BMW, która podobno nie jest pozbawiona wad. Niezbyt wygodne jest też podłączanie i odłączanie złącza elektrycznego kufra centralnego. Wymaga zdjęcia siedziska pasażera i przeprowadzenia kabla z wtyczką do znajdującego się tam gniazda. Szkoda, że od razu nie zastosowano rozwiązania jak w najnowszym GS-ie, gdzie przyłącze zintegrowane jest z platformą kufra i zakładając go z automatu następuje połączenie elektryczne. Brakowało mi też informacji o temperaturze silnika w widoku głównym, na przykład taki wskaźnik słupkowy obok tego od paliwa, taki jak było w starszych modelach. Oczywiście możemy sprawdzić dokładną temperaturę wchodząc do zakładki Mój pojazd. Dodatkowo motocykl informuje kierowcę o temperaturze silnika również w inny sposób, za pomocą ruchomego zakresu czerwonego pola na skali obrotomierza, sugerując jakich obrotów nie powinno się jeszcze przekraczać. Tutaj, gdy ruszałem nierozgrzanym motocyklem spod salonu, widać, że czerwone pole zaczyna się już od niecałych 6000 obrotów, a później wraz ze wzrostem temperatury przesuwało się aż do 9000. Fajne, w samochodach tej marki też się z tym spotkałem, ale i tak wolałbym mieć takie wskazanie z dokładną temperaturą cały czas na wierzchu. To wszystko powyższe to takie czepianie się, bo motocykl jest świetny. Jeśli ktoś akceptuje brzmienie dwucylindrowego boksera, jego żywiołem jest asfalt, uwielbia dalszą turystykę z nastawieniem na odwiedzanie krętych górskich dróg, to polecam.
Ten motocykl pozwala przejechać wygodnie przez kilka państw, a na miejscu dostarczy niesamowitej radości z jazdy po zakrętach i ciasnych nawrotach, zaskakując swą wyjątkową zwinnością. To, co bardzo mi się podoba, to cała ta elektronika, która nie narzuca się kierowcy. To nadal my w pełni kontrolujemy motocykl, a ona po prostu jest cały czas pod ręką, gdy sami zechcemy z niej skorzystać. Co do awaryjności, to ciężko mi się tu wypowiadać. Silnik ten jest produkowany od 2018 roku i nie znalazłem informacji o jakichś większych bolączkach, czy jakiejś powtarzającej się drogiej usterce, tak jak jest na przykład w pierwszych wodniakach R1200 RT, produkowanych od 2014 do 2017 roku. Tam bardzo znaną przypadłością jest przepalający się stator alternatora, na skutek czego tracimy ładowanie. Naprawa jest kosztowna, kilka dobrych tysięcy złotych, bo oprócz samego statora ze względu na trudną dostępność trzeba rozbebeszyć cały motocykl, więc i robocizna trochę kosztuje. Wymienia się go na nowy, poprawiony element, więc nie jest to na szczęście powracający problem, ale gdy taka awaria przytrafi się w trasie, to kończy naszą podróż i zostaje nam powrót lawetą. Tutaj w nowszym silniku 1250 wadliwy stator został wyeliminowany i raczej tego nie musimy się obawiać. I tak kończąc już, bo o tych motocyklach to można gadać godzinami. Podkreślam, że powyższy film jest tylko pierwszym wrażeniem z perspektywy użytkownika starszego modelu. Były to przemyślenia po spędzeniu raptem kilku godzin i przejechaniu około 200 km. Gdybym spędził z tym motocyklem tydzień w Alpach, to z pewnością mógłbym powiedzieć coś więcej lub może zmieniłbym zdanie w niektórych kwestiach. Tak jak powiedziałem, to pierwsze wrażenie i było jak najbardziej pozytywne. Z przykrością się z nim rozstałem. Więcej natomiast mogę powiedzieć o swoim motocyklu i zrobiłem to w tym filmie. Zapraszam do oglądania, kto jeszcze nie widział. Zapraszam też do tego materiału, gdzie opowiadam o akcesoriach, których używam. A jeśli lubisz motocykle BMW, to zapraszam też do filmu z muzeum tej marki w Monachium. Jest tam dużo wyjątkowych jednośladów, które BMW produkuje już przeszło 100 lat. No i oczywiście zapraszam do oglądania tego, co stanowi podstawę mojego kanału, czyli do podróży motocyklowych, do których przykładowe miniatury wyświetlają się właśnie na ekranie. A jeśli film Ci się podobał, to zostaw proszę komentarz i łapkę i upewnij się, czy subskrybujesz mój kanał. A tymczasem do następnego. Na razie!